Yo, siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem dzisiaj, słuchajcie, koło Drawna, dokładnie na Bogdance. To jest pole biwakowe Bogdanka, jedno chyba z 5 tutaj w Drawnie. Teren należy do Drawieńskiego Parku Narodowego. Bardzo fajne, bardzo przyjazne, słuchajcie, miejsce, dlatego że płacicie tutaj 10 zł za pobyt, plus chyba dyszka za samochód, jeżeli wiedziecie i chcecie zaparkować tutaj. Ale macie wszystko, drzewo, tam jak widzicie jest pełno drzewa na opał. Nie musicie się martwić, latać po lasach i zbierać drzewa. Tam jest kibelek, tam są śmietniki, parkingi, no wszystko. I tam jest rzeka oczywiście. Także szczerze polecam, ale dobra, my nie o tym. Słuchajcie, dzisiaj sobie jadę o taką pętlę. Tutaj mapy zrobiłem sobie już taki, zaprojektowałem taką trasę sobie w komputerze i uploadowałem tutaj. Wyruszamy z Bogdanki, polecimy tutaj, to jest 20 km. Zobaczymy, może pojedziemy jeszcze gdzieś dalej, ale to się wszystko okaże. No dobra, no to lećmy, zobaczymy ten piękny, bo jest godzina już 11. Jeszcze chciałbym tutaj wrócić, bo ja tutaj oczywiście nocuję pod namiotem. Koniec listopada, tak? Na innym moim filmie możecie zobaczyć, jak właśnie sobie tutaj biwakuję i jak sobie radzę. Jedźmy sobie zobaczyć. Jako że jest to jazda terenowa, słuchajcie, taka bardziej, tak mi się wydaje, bo to są takie tereny troszeczkę dzikie. Nie no, przesadziłem troszeczkę, nie są dzikie, normalne, ale stwierdziłem, że lepszy to będzie rower terenowy, a że mój Kant jest właśnie rowerem terenowym. Zaprzęgnięty oczywiście silniczek jest 750 przekładniówka, także dalej sobie molestujemy ten silniczek, sprawdzamy, jak on sobie radzi. No, ja jestem cały czas pod wielkim wrażeniem tego silnika. Możecie zobaczyć sobie kilka moich filmów na ten temat. Link oczywiście do silniczka też macie w opisie na dole. Zobaczmy, baterię sobie naładowałem. Taką dzisiaj dziwną sytuację zobaczyłem. Zobaczcie woltaż. 54,7, 54,6, 54, no. Podejrzewam, że to nie jest takie dokładne. 4 stopnie. No już teraz rośnie, widzicie? 58, 57. Dziwnie tak. Ale podejrzewam, że to jest niedokładność tego wyświetlacza. Także baterię mam na full i sobie polecimy. Nie będę jakiś tam dzisiaj badał stopni, wspomagania czy coś tego. Po prostu taka zwykła przejażdżka i dalej sprawdzanie właśnie 750, jak sobie radzi w terenie. Jedziemy. Czekajcie, tylko włączę śledzenie, bo niech nam pokazuje ten. Polecimy sobie tutaj w prawo. O! Patrzcie, jaki piękny most. Zobaczcie, jakie świetne widoki. Patrzcie. Czy to nie jest piękne? Piękne tereny, mógłbym tutaj mieszkać, naprawdę. Zobaczcie, jaka góra przed nami, tego nie widzicie. No, zobaczymy. 750 radzisz sobie? Pewnie, że sobie poradzi. Mam z drugi stopień wspomagania tylko. I lecimy, zobaczymy. Dobra, trzeba dać mocy, damy manetką. Patrzcie, sama manetka. No góra jest konkretna, wam powiem. Ciąga sama manetka. No i tak sobie jadę spokojnie na tempomacie, w tych pięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Powiecie, kurde, takie same lasy jak u Ciebie, Marcin. Nie, ja widzę różnicę. Wierzcie lub nie. Nie wiem jak Wy, ja to czuję się w takich, kurde, zakątkach, że tak powiem, wyśmienicie. Nie lubię strasznie miasta, kurde, choć urodziłem się w mieście, wychowałem się w mieście, szczerze go nie lubię. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Ja na przykład nie lubię zgiełk. Jeszcze kiedyś było fajniej, kurczę, teraz jest, kurde, masakra. Samochód na samochodzie, ludzi, kurde, masa, full, wszędzie łażą. No nie lubię, a tu zobaczcie, super, cisza, spokój, szum silniczka tylko i szum obracających się kół w rowerze. Kurde, to jest fajny relaks. Mógłbym tak codziennie, mógłbym tak żyć. Ja normalnie mógłbym żyć, taką chatę sobie w lesie postawić gdzieś tutaj. Nie sprawiałoby żadnego problemu. Dobra, polecił, zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi ten szlak.
O ile kojarzę, to chyba tędy jest droga na Sitnicę. To jest kolejne pole biwakowe. Jak będziemy koło niego przejeżdżać, to tam zajadę. Możecie zobaczyć na moim kanale, o, w tym miejscu, jak byłem właśnie na Sitnicy w lato. Też fajnie było. I tam spałem sobie właśnie w przyczepce tej mojej towarowej. Materac wywaliłem, kurde, moskitierę zrobiłem z materiału na piranki, kurde, było elegancko. Zobaczcie sobie, bo warto. A propos, wracając jeszcze do tego, co wam mówiłem tam kiedyś, o przeróbce chyba samochodu, żeby spać w nim, to jeszcze mam w planach przerobić sobie przyczepę właśnie, tą towarową, na kempingową taką, wiecie. Ale stricte z takiego prawdziwego zdarzenia, taki minimalistyczna przyczepa kempingowa. I ja to zrobię. Dobra, ale to jest temat na inny odcinek. Zajmijmy się tym, więc jedźmy. Tutaj na trasie mamy taki zajazd, pit stop, że można sobie usiąść, można sobie przysiąść, wiatki, no, śmietniki, można też śmieci się pozbyć. Bardzo fajna pogoda na przejażdżkę, znaczy za ciepło ubrałem, słuchajcie, kurtkę, kamizelka, kurczę, masakrycznie gorąco jest, a nie mam gdzie schować, bo sakwy mam jak zwykle pełne, plecak z osprzętem, a tu picia i takie różne pierdoły. Silnik, kurde, zajebisty, wspina się wszędzie. No jest co prawda głośniejszy niż bezpośredni silnik, ale to nic. Jest tak, jego głośność jest na tyle słyszalna, że no ja to słyszę, bo ja to znam, ale gdzieś mijam kogoś albo to nie zajarzy tego. Oczywiście na kamerze ten głos jest zwielokrotniony, bo mikrofony, kamery bardziej to wyłapują i to się wydaje, że to jest mega głośno. To nie jest taki mega głośny, jest zwyczajny, po prostu jest zwyczajny. Dobra, lecę dalej. To jest pierwsza taka przystań na trasie. Zobaczymy, co tam się dalej kryje gdzieś. Kurde, ale mi masakrycznie piszczy, kurde, jak włączę 8 blat. Zobaczcie, ten mały. Słyszycie? Kurde, no nie mam czym posmarować, nie mam nic przy sobie. Tak mnie to wkurza. Mam przerzutkę 3.8, nie? W tej chwili. Wezmę 3.7. O, jest cisza, czyli ewidentnie ta zębatka coś tam. No kurde, nie mam czym. Nie muszę tak jechać. No trudno, no. Takie życie, to zrobić. Już zobaczcie, asfalcik się zaczął, już się ta droga skończyła taka kiepska. Tutaj zaraz będzie chyba Sitnica, coś kojarzę. Tak jak myślałem, tutaj w prawo jest kolejne pole biwakowe Sitnica. Tylko widzę, to wycinki zrobili, bo tutaj las był. No to jedziemy, zobaczymy, nie? O, widzicie? Nawet jest napis pole biwakowe Sitnica. Też bardzo fajny byłem. Ale zobaczymy, czy coś się zmieniło. Tutaj dojazd jest taki leśny. Widzicie? Ale samochodem się dojedzie bez problemu. O, i jesteśmy na próg zwalniający. Kurde, wszystkie mi piszczą biegi. Chyba kasetę trzeba posmarować, ale to muszę zająć się tym w domu, bo teraz to nie ma szans. Coś się zmieniło. Czy coś tu się zmieniło? Co tutaj się pozmieniało? Mi się wydaje, że chyba się nic nie zmieniło. Nie pamiętam, czy te stojaki były na ten. To chyba jest nowe. Ale same wiatki, kurde, no nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić. Ja tutaj nocowałem. Tam. Początkowo miałem tam spać, u góry, z przyczepką, a spałem docelowo tutaj. Zjechałem samochodem i sobie tutaj spałem, pamiętacie? Tutaj sobie ognicho paliłem. Pole biwakowe Sitnica. Fajne, bardzo fajne. Polecam. W lato, kurde, zwłaszcza polecam w lato, kurczę. Normalnie to jest przecudownie. To takie ciekawostki na trasie, zobaczcie tą naturę. Kurde, jakie to jest, kurde, cudowne, piękne. Ja to uwielbiam. Uwielbiam takie tereny. Lecimy dalej, bo się ściemnia. Dobra, wyjeżdżamy z Sitnicy, słuchajcie. No powiem wam, silnik jest przeganialny, góry, zjazdy, wjazdy, podjazdy, nie ma żadnego problemu. Ale tutaj manetka się przydaje. Tutaj muszę przyznać, ale ja sobie znowu zrobię taką swoją przyciskową manetkę, żeby nikt się nie przypierdzielił, że mam manetkę gdzieś wyłączaną, zrobię taką, wiecie, dyskretnie. Gliniarz mnie zatrzyma, to mu powiem, że to jest... Zresztą on nawet nie zajarzy, że to jest manetka. Guzik, no guzik to nie manetka przecież, nie? Nawet się nie trzeba będzie tłumaczyć. A dodatkowy przycisk dyskretny, który ją wyłączy, ten guzik o manetkę, sprawi, że ten guzik nie będzie działał. No i co?
Nie ma po prostu guzik. A przecież nie będzie się pytał, do czego ten guzik, nie? Co go to obchodzi. Założę kaptur, opiska. Lećmy dalej. To była Sitnica. Zobaczymy, co będzie następne na naszej trasie. Skręcamy tutaj na Moczele, bo tak mi każe. Co tam jest? Miejsce biwakowania pstrąg. Na pstrągu chyba nigdy nie nocowałem. Znaczy na pewno nigdy nie nocowałem, bo... Ale chyba tam byłem. Chyba tam lądowałem kajakami kiedyś. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy ja tam dojadę w ogóle. Szlak, czy tam nie minie przypadkiem tego pola. No zobaczymy. Znowu przekraczamy Drawę. O, i tu płynąłem. Spływy kajakowe są bardzo fajne, bo za każdym razem jest inaczej. Tu się drzewo zwali, tam się przesunie, tam przepłynie i zobaczcie. To są takie przepływy. To jest coś fantastycznego. No. Świetne tereny do jazdy tutaj są. To nie tylna zębatka mi tak ta trzeszczy, tylko przednie to zobaczcie. Przełączę teraz na trzeci blat, czyli największą tarczę z przodu. Słyszycie? Masakra. Kwik, kwik, kwik. A teraz cisza. O, dobra, to będę takie. O, kostka, ja uwielbiam kostkę, kurde. Kostka jest uwielbiana przez wszystkich rowerzystów, prawda? I tych E, i tych bez E. Znowu mnie wytelepie. Kurde, miałem wziąć tą sztycę amortyzowaną Schulza. Nie zapomniałem. Skręcamy w prawo. A pstrąg gdzie jest? Moczele w prawo. Dobra, tam idziemy. Tam idziemy. Jacyś strażnicy. Polećmy tutaj. Zobaczcie, jak ten wariat się spina, kurde. Coś przepięknego. Coś przepięknego, naprawdę. Ja już chyba nigdy się nie przesiądę na bezpokładniowca. Na bezpośrednim. No chyba, że mi się zachce, kurde, jakichś większych mocy, prędkości, to tak, ale póki co na razie zostanę przy tym. Tak sobie, słuchajcie, jadę. Nic niezwykłego się nie dzieje. No, choć droga zwykła. Tu też droga zwykła. Ale zobaczcie, co tam jest. Tam za mną. No może nic ciekawego. Ale zobaczcie, jak to wygląda fajnie. Fajnie, nie? Tu taki płot jakby z drzewek iglastych. A tu jest chyba plantacja brzus. Kosmos. Normalnie, kurde, kosmos. Fajnie, tak mi się to podoba. Super, super. Elegancko. Zobaczcie, jaka czaderska droga. Jaka klimatyczna, kurde. Trochę przypomina takie drogi w naszej Puszczy Bukowej. Kurde, ta kostka mnie zamorduje zaraz. Kostka się skończyła i zaczął się taki fajny odcinek. Bo taki to ja lubię. No i zbliżamy się do końca szlaku rowerowego Zatom. Teraz trzeba odnaleźć drogę do Bogdanki i zakończyć odcinek. Lubię tak czasami szybko po lesie sobie pojeździć. No co niektórzy powiedzą, że to nie jest wcale szybko. Dla mnie jest wystarczająco. No, miejscami szybciej jechałem niż te 25, powiedzmy. Ale to jest wystarczająca prędkość. Tak jestem ubrany na cebulę, kurde, gorąco mi. Tak, teraz jadę z taką prędkością, to jest tak w sam raz. O Jezu, Marce, patrz. Na pobocze wjechałem, już się spojrzałem w lewo. I tutaj w Zatomiu kończy się, jak widzicie, tu o, koniec szlak. Jeden ze szlaków 20-kilometrowy, szlak Zatomie. Zatom, przepraszam, Zatomie, co tu gadasz. No, jaki hot dog mnie atakuje, ale jest zapłatą. I tu jest koniec, nie? A ja muszę polecieć teraz w prawo. Tu jest jeszcze takie miejsce po drodze, już prawie przy Bogdance. Most Zatom, miejsce odbioru kajaków. Tutaj sobie można kajaczki odebrać. Zobaczcie, jakie fajne miejsce. Tutaj też kajaki właśnie lądują. Ci, co się nie czują na siłach dalej płynąć, ale takie po prostu odcinki są, nie? Niektóre, że no po prostu jest jak jest. No. Patrzcie, jak blisko woda tutaj jest.
prawie tuż pod tym, pod dechami. Świetne miejsce, świetne. Strasznie mi się podoba. Tak nawiążę jeszcze do tego GoPro, na które cały czas marudzę, słuchajcie. Ja cały czas będę wam jakieś takie newsy o GoPro wciskał że tak powiem, w odcinki. Pamiętacie, że co wam mówiłem o tej wyłączającej się GoPro przy jakiejś tam baterii, jak bateria miała 85%, 75% się wyłączała, nie? Trzeba by było podpiąć zewnętrzne źródło energii, żeby można było korzystać. No to słuchajcie, powiem wam teraz newsa. Teraz w GoProsie mam 20, czekajcie, zobaczę z tyłu dokładnie, 26% baterii. Włącza się bez problemu. Co zrobiłem? Zastosowałem nieoryginalną baterię Novell, jakoś coś takiego, takie niebieskie one są, bardzo charakterystyczne, właśnie popularne jako zamienniki oryginałów GoPro, które są zresztą bardzo drogie. I kurde, mróz, nie mróz, bateria włącza się elegancko, GoPro włącza się elegancko właśnie na tej baterii. Czyli problem nie leży w samym GoPro, tylko właśnie w ich zwalonych, że tak powiem, bateriach. I dlatego teraz wypuszczają, kurde, nowe baterie. Nie chcą przyznać się pewnie do błędu, tylko jako enduro one się nazywają. Jako baterie specjalne do ekstremalnych tych, no kurde, no ściema totalna jak cholera. Także polecam kupować nieoryginalne Newetela czy Novotela, jak to tam się pisze, nie wiem. Piszę sobie po prostu bateria do GoPro, zamiennik. To wam wyskoczy. Takie niebieskie one są. Polecam, używam. Nie ma z nimi żadnego problemu. Jest 2 stopnie w tej chwili. A pamiętacie, wtedy przy 8 stopniach już mi się wyłączało, że batery too low i rozłączało się. A GoPro jeszcze po włączeniu czasami wyskakuje napis, że pamiętaj, żeby używać oryginalnych baterii. Nie, dziękuję. Póki tego nie naprawicie, nie przyznacie się do błędu i nie naprawicie i w końcu nie wypuścicie jakiejś porządnej kamery z porządną baterią, będę narzekał. Będę po prostu mówił prawdę jak jest. Dobra, ale to nie jest film o GoPro, tylko o jeździe na rowerze. Rowerze. Dobra, jedziemy. Czy stąd wyjadę? Czy mnie 750 wyciągnie? Patrzcie. Oczywiście troszeczkę pedałuję, no bo nie przesadzajmy, aż takiej mocy to nie ma, ale zobaczcie, już tutaj bez problemu. No kurde, tak mi się podoba ten silnik. Normalnie tak świetnie się bawię. Ten napis jest fajny. Uwaga, droga w złym stanie technicznym na odcinku 4 km. Zachowaj ostrożność. Bogdanka. Zobaczcie, jaka ta miejscowość długa. Tutaj start, a tam już koniec. Cool. A my tutaj sobie jedziemy do miejsca startu. My jesteśmy już w miejscu startu, czyli pole biwakowe Barnimie, chciałem powiedzieć. Pole biwakowe Bogdanka. Samochodzik stoi. No i dojechałem szczęśliwie, słuchajcie, do końca. Zaliczyliśmy pętlę za tą. Bardzo fajna. Tak sobie planuję zrobić wszystkie tutaj pętle. Oni mają 3 pętle na Drawieńskim Parku Narodowym. Na stronie możecie zobaczyć sobie. W ogóle ja powiem wam, Drawieński Park Narodowy jest bardzo fajny z tego względu, że wejdźcie sobie chociaż na stronę. Macie wszystko. Macie szlaki nawet rowerowe, piesze. Macie te szlaki nie tylko pokazane, opisane. Są też do ściągnięcia ślady GPX. Czyli te, wiecie, możecie sobie rzucić tak jak ja. Ja sobie ściągnąłem na przykład. Zaaplikowałem do Map 3 do mojego programu. I dzięki temu mam trasę, po której mogę jechać. Macie wszelkie informacje, cennik, możecie zapłacić online, no wszystko, kurde, porównajcie sobie to na przykład z innymi jakimiś parkami narodowymi, to zobaczycie, że tu jest wszystko na miejscu, jest wszystko poukładane, tak jak należy. I widać, że o to dbają i to mi się bardzo podoba i ja takie coś cenię. Dlatego będę tu przyjeżdżał i często przyjeżdżam. Z dzieciakami polecam to miejsce. Oglądnijcie sobie w internecie, jak to wygląda wszystko. No, dobra, a my będziemy już dzisiaj kończyć. Słuchajcie, no silniczek, jak widzieliście, sprawdza się przewyśmienicie. Polecam ten silniczek z całym sercem. Im dłużej nim jeżdżę, tym bardziej go polecam. Link do niego macie w opisie filmu. Standardowo powiem wam, żebyście zostawili pierdółki pod filmem, czyli łapeczki, kciuki w górę koniecznie. Zasubskrybujcie kanał oczywiście, kliknijcie też dzwoneczek, będziecie powiadomieni o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. A jeżeli chcecie wesprzeć mnie w jakikolwiek sposób, to po prostu postawcie mi kawę. Link także macie w opisie. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!